Zaczynamy VR-owy projekt Współobecność. Będziemy chcieli tańcem wejść w artystyczny dialog z różnymi przestrzeniami. Zaczynamy od bardzo wyjątkowej przestrzeni. Jest to basen z lat 30. Jesteśmy w Łodzi i będziemy chcieli poczuć dawne wspomnienia, poczuć pewne echo przeszłości, spróbować wyobrazić sobie, jakie historie może kryć tego typu przestrzeń, następnie wyrazić to ruchem. Mamy kamerę 360, zaprosimy widza dokładnie do tej przestrzeni, będzie oglądał tancerki dokładnie z tej perspektywy. Przed nami dużo wyzwań, za nami na szczęście jeszcze więcej wyzwań, więc już jesteśmy sporo do przodu. Zaraz rozpoczynamy pierwszą próbę. Ja nie mogę się doczekać. ...360 kamera, na której nagrywamy, ona ma 8 obiektywów. I żeby mieć 360 obraz, musimy te 8 kamer połączyć pomiędzy sobą. I największy problem to połączenie tych osobnych lins w 360 obraz. To linii stitchingu nazywa się. I musimy bardzo mocno przestrzegać, kiedy nagrywamy aktorów, żeby oni nie byli na tych liniach stitchingu, żeby złożyć komfortowe 3D 360 wideo. My tak samo nagrywamy 3D 360 wideo. To nie płaski obraz będzie, a będzie jeszcze trzywymiarowy. Ty odczuwasz odległość wszystkich obiektów, tych aktorów. Różnica pomiędzy kamerą 360 a zwykłą to jest coś takiego, że czuję, że muszę jeszcze bardziej uważać, co robię, że jestem tak wszędzie widoczna, że nie ma momentu, kiedy mnie w ogóle nie widać, że widz może po prostu też wybierać, czy patrzeć na mnie, czy nie patrzeć. Nie mogę sobie pozwolić na to, żeby gdzieś tam odetchnąć, bo wiem, że mnie nie widać, tylko widać mnie zawsze. Z nagrywaniem dźwięku w VR-ze to jest szczerze mówiąc jeszcze prościej, bo nie potrzebuję wszystkich tyczkarzy i tak dalej, no bo oni się po prostu fizycznie nie zmieszczą w sytuacji, kiedy kamera widzi wszystko w okolicy i wokół. Wyzwanie zaczyna się w postprodukcji dopiero, gdzie nie tak jak w filmie mamy kadr, w którym musimy pozwolić widzowi wszystko usłyszeć, tylko musimy stworzyć świat dźwiękowy wokół widza. Ten świat dźwiękowy wokół widza jest niesamowitym narzędziem, które pozwala troszeczkę też tego widza zainteresować się jakimiś miejscami. Możemy mu na przykład pozwolić usłyszeć coś za siebie, nie? Ten widz zareaguje, odwróci się, będzie szukał tego dźwięku. Jeżeli napisanie utworu popowego to jest zrobienie normalnego filmu, to my tutaj trochę robimy symfonię. Na parkingu jest ciężko. Nie ma gdzie ukryć świateł, a jeśli kamera widzi światło, to także nasz widz, nasz odbiorca także będzie je widział. Działamy tylko na naszym oświetleniu. Żeby je ukryć, nie jest to takie proste. Próbujemy je schować trochę za słupami, trochę za ścianami. Zdarzają się cały czas jakieś samochody. W tej lokalizacji, w tej etiudzie chcemy wprowadzić niepewność. Chcemy wprowadzić lekkie poczucie bycia obserwowanym, może nawet lekkie poczucie zagrożenia. Jest to pierwszy taki projekt, gdzie możemy w ten sposób współpracować. Na razie jeszcze nie widzimy efektu końcowego, jak będzie wyglądało to w 3D. Praca nad filmem jest całkiem inna niż to, co robimy podczas spektakli. VR jest jeszcze trudniejszym elementem. Kamera jest trochę inna niż przy normalnym filmowaniu. Nie ma osób, które chodzą w trakcie, kiedy nagrywamy. Skupiam się bardziej na samym ruchu, zwracając uwagę, gdzie jest kamera, ale jednak jestem bardziej skupiona na tym, co mam robić. W przypadku normalnych nagrań filmowych kamerę umiejscowiamy tak, jakbyśmy chcieli, żeby widz to odebrał. Możemy bawić się jego percepcją, możemy pokazać jakiś detal, możemy pokazać szerszą perspektywę. W przypadku VR-u, tak na dobrą sprawę, myślę, że to jest bliżej normalnego spektaklu teatralnego, przy czym mamy jednego widza i tego widza umiejscowiamy w różnych miejscach. Tym razem umieściliśmy go na dole pod pajączkiem dla dzieci, gdzie tancerki będą realizowały całą choreografię na górze, a widz będzie mógł rozsiąść się wygodnie w fotelu i patrzeć się w górę, odpoczywać i podziwiać. Moją rolą w tym projekcie jest dokumentacja fotograficzna. Oprócz pracy samej ekipy staram się złapać jakiś esencjonalny moment z każdej lokalizacji, który posłuży do zaprezentowania jej na wystawie. Fotografuję regularnie spektakle teatru i już one są wyzwaniem, ale tutaj mam dodatkowe wyzwanie, bo jedną z największych trudności przy tym projekcie jest to, że nie mogę robić zdjęć w trakcie, kiedy nagrywam ujęcia.
Znaczy wszystkie jakieś taneczne czy ruchowe rzeczy na zewnątrz, czyli na powietrzu są w ogóle chyba dla wszystkich interesujące, bo właściwie nigdy nie przewidzimy, co jest, czy wiatr, czy deszcz, czy słońce. Ważne jest też podłoże, które nas jakby i ogranicza i daje nową perspektywę ułożenia ciała. Tutaj jestem z dużo młodszą partnerką, co by mi się wydawało, dlaczego mnie wybrali do tego. No jakoś staram się to w sobie przekazywać, no, że coś biorę od tej młodszej, a może ta młodsza bierze od starszej. Dzisiaj mieliśmy nagrania w Studio Rzeka, w River Barze. Były to nagrania bardzo wdzięczne, bo to jest naprawdę przepiękna przestrzeń. No ale wiadomo, VR rządzi się swoimi prawami, ale wydaje mi się, że tak jak sobie oglądałem tutaj na podglądzie, naprawdę wierzę, że uzyskaliśmy ten klimat lat 60., 70. Naprawdę miałem poczucie, że oglądam jakiś amerykański film. Czekam naprawdę z niecierpliwością, aby założyć te gogle i będę pierwszym widzem, na pewno, żeby zobaczyć, jak nam to wyszło. Mam nadzieję, że nasi widzowie też to docenią, że każdy, zakładając te gogle, przeniesie się w miejscu, przeniesie się w czasie i rzeczywiście będzie miał to spersonalizowane, wyjątkowe, można powiedzieć nawet intymne doświadczenie. Dzisiaj nagrywamy sytuację między dwoma osobami. Jest to sytuacja dosyć surrealistyczna, ponieważ ja, można powiedzieć, dyskutuję z tą osobą. Państwo, którzy oglądają, są, można powiedzieć, takimi świadkami tej sytuacji. Myślę, że największą trudnością była przestrzeń, która była dosyć ograniczona. Wymagała od nas pewnych zmian w choreografii, do których musieliśmy się dostosować. Znalezienie każdej z lokalizacji to dopiero początek budowania świata dla VR, ponieważ musieliśmy dopasować także oświetlenie, odpowiednie kostiumy, choreografię. Ta przestrzeń musiała mieć duszę, musiała dobrze rezonować z kamerą 360, bo tym razem nie mogliśmy ukryć tego, co jest za kamerą. Widz, który usiądzie, założy gogle, będzie mógł się rozejrzeć wokół, więc ta przestrzeń musiała być, można powiedzieć, doskonała. Kolejna etiuda była w celi. Była to przestrzeń bardzo mała, bardzo ograniczona, bardzo klaustrofobiczna. Na pewno bardzo trudna do okiełzania. Z Jankiem myśleliśmy o tym, co zrobić, żeby właśnie ludzie poczuli tą niepewność, poczuli tą izolację, to zamknięcie, tą pewną klaustrofobię. Znowu oczywiście musieliśmy zaadaptować tą choreografię do poszczególnych stref, bo za każdym razem, kiedy pracujemy z kamerą VR, tancerze mają wyznaczone strefy, gdzie powinni przede wszystkim skupić swoją choreografię, więc musieliśmy ją lekko zaadaptować. Najtrudniejsze w pracy z tą kamerą jest to, że musimy pilnować przestrzeni, bo jest to, wiadomo, nagrywane z wielu obiektywów, więc musimy pilnować się takich troszkę trójkątnych przestrzeni. I jak już wychodzimy poza tę linię, to musimy to zrobić płynnie i sprawnie, żeby nie zostać za długo na tej linii. To jest naprawdę piękna, ale bardzo trudna przestrzeń. Chyba najtrudniejsza do tej pory. Jest tu bardzo dużo zakamarków, jest ona bardzo duża. Jest mnóstwo małych rzeczy, które obawiam się, że mogą stanowić trochę problem w stitchingu. Na pewno największym wyzwaniem była kwestia oświetlenia. Zależało nam na tym, żeby to oświetlenie było w miarę naturalne, ale mimo wszystko, żeby wytworzyć pewien klimat. Wraz do tego, o czym mówiłem wcześniej, to co widzi kamera, widzą także nasi widzowie, więc musieliśmy te światła umieścić tak, żeby widz ich nie widział. Zakończyliśmy właśnie nagranie do projektu VR i choć myślę, że każdy z nas ma pewne uczucie ulgi, pewne poczucie spełnienia, ja przynajmniej takie mam, to tak na dobrą sprawę bardzo dużo pracy jeszcze przed nami.
Kolejnym etapem jest stitching. Jeszcze po tym stitchingu jest cała postprodukcja, realizacja dźwięku, postprodukcja dźwięku, obrobienie tego, który mamy, dodanie innego, kompozycja muzyki. Moją rolą w tym całym projekcie było tworzenie making-offu przez te ostatnie 4 dni. Nagrywanie making-offu w takim projekcie jest dość wymagające, bo nie ma zbyt wielu momentów, w których mogę wyjąć kamerę i nagrać to wszystko, co dzieje się dookoła, ponieważ muszę się ukrywać, bo kamera 360 nagrywa wszystko wokół nas, także musimy siedzieć schowani, więc staram się nagrać jak najwięcej materiału pomiędzy cięciami, kiedy nagrywamy nowe ujęcie. Jestem naprawdę zadowolony, to były niesamowicie intensywne dni. Myślę, że dla mnie i dla całej naszej ekipy, ale wszyscy dali radę. Naprawdę wierzę w to, że zabierzemy widzów w różnorodne lokalizacje. Mam nadzieję, że dostarczymy im wielu takich wrażeń niekonwencjonalnych. Mam nadzieję, że będą z nami rzeczywiście współobecni podczas tej wystawy Współobecność i mam nadzieję, że tym projektem uda nam się przenieść postrzeganie, percepcję, odbiór tańca na bardziej imersyjny, na niekonwencjonalny, na naprawdę unikalny i wyjątkowy wymiar.